Witamy Was w naszym kolejnym odcinku serii Wiking Wilkołak w podróży. Jesteśmy dzisiaj w kopalni, która normalnie jest niedostępna dla zwiedzających, ale dla nas jest otwarta. Jesteśmy w kopalni granitu w Strzelinie. Największa kopalnia granitu w Europie znajduje się w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Od ponownego uruchomienia w 1946 roku jest obiektem niedostępnym dla zwiedzających. Można ją jednak zwiedzić pod okiem przewodników podczas corocznego święta patrona Strzelina. Byliśmy tam i sprawdziliśmy od środka, jak wygląda praca kopalni granitu. Granit to najcenniejsze bogactwo i znak rozpoznawczy Strzelina, dlatego miasto od zawsze kojarzone jest z kamieniołomem i granitem. Już pod koniec XIII wieku, podczas lokowania miasta, działał tutaj cech skalników kamieniarzy. Można zatem założyć, że w pierwszej połowie XII wieku granit był tutaj wydobywany jako materiał budowlany. Istniejącym na to dowodem jest znajdująca się w mieście rotunda Świętego Gotarda, której powstanie datuje się na koniec XII wieku. W drugiej połowie XIX wieku rozbudowano kamieniołomy granitu w celu wydobycia materiału na skalę przemysłową. Wówczas granit posłużył m.in. do budowy ratuszy w Berlinie, Tczewie, Brzegu, wielu dworców na Śląsku czy gmachu Reichstagu w Berlinie. Po przejęciu Śląska przez Polskę wznowiono pracę, a wydobywany na nowo granit posłużył m.in. do budowy mostu poniatowskiego oraz Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jedną z pierwszych atrakcji, jakie zobaczymy po przyjeździe do miasta koleją, jest Park Skalny. To skwer ze ścieżką i grą edukacyjną, z której możemy dowiedzieć się więcej na temat pochodzenia i budowy tego materiału. Wśród ogromnych skał ukryto kilka pochodzących z lokalnego kamieniołomu, które można zidentyfikować za pomocą kodów QR. W Parku Skalnym można również zobaczyć odrestaurowany wagonik, który służył do transportu granitu wydobywanego w strzelińskiej kopalni. Warto poświęcić chwilę i wziąć udział w zabawie poszukiwania strzelińskiego granitu. Aha, tak, to jest poszukiwany granit szczeliński, złoże Strzelin 2. Kopalnia, na terenie której jesteśmy obecnie, to najgłębsza kopalnia granitu w Europie i druga głębsza na świecie. Uciekający przed frontem radzieckim Niemcy pozostawili teren kopalni w opłakanym stanie. Pomimo dewastacji na ogromną skalę, już w 1946 roku ponownie uruchomiono kopalnię, która działa nieprzerwanie do dziś. W 1992 roku obiekt sprywatyzowano, a obecny właściciel raz do roku w porozumieniu z miastem organizuje dni otwarte. Już po wejściu do obiektu zauważymy małą wystawę skał i produktów, jakie uzyskuje się w procesie obróbki. Z tej małej wystawy dowiemy się dużo na temat rodzaju skał, ich pochodzenia i budowie. Masa skalna, którą znajduje się w okolicy, datowana jest nawet na około 285 milionów lat. Największe wrażenie robi ogromne wyrobisko, które jest obecnie największym tego typu w Europie. Jego głębokość wynosi aż 120 metrów, a długość i szerokość to 650 i 300 metrów. Z tarasu widokowego możemy obejrzeć ogromną dziurę zalaną wodą. Po drugiej stronie zobaczymy specjalistyczny sprzęt, który z tej perspektywy wygląda jak zabawki. Są to jednak duże pojazdy do wiercenia otworów pod materiały wybuchowe, czy koparki i ciężarówki przeznaczone do wywozu dużych skał na powierzchnię, gdzie zostaną poddane dalszej obróbce. Oglądając ściany kamieniołomu, zauważymy przekrój warstw skalnych, w których widać przecinające się i oddzielające warstwy skalne, a także spękania. Są to strefy kontaktów granitu o różnej strukturze. W
trakcie wycieczki mogliśmy zobaczyć, jak wygląda proces obróbki granitu. Po przetransportowaniu skał o dużych rozmiarach na powierzchnię są one dzielone na mniejsze za pomocą narzędzi. Ten skomplikowany proces nazywa się rozłupywaniem i wymaga niemałej wiedzy na temat budowy i zachowania skał. Najpierw nawierca się w jednej linii otwory, w których umieszcza się stalowe kliny. W ten sposób łatwo ukierunkować pęknięcia bryły. Następnie rozbite na mniejsze kawałki skały przenosi się do maszyn, za pomocą których operator przecina je na mniejsze, w tym przypadku kostki o różnych rozmiarach. To bierzemy na pamiątkę do domu jako przycisk do papieru. Ostatnim punktem wycieczki jest zwiedzanie pojazdów, podnośników i ciężarówek, które służą do załadunku i transportu skał oraz kruszywa. Jak tam? Bardzo fajnie. Jest bardzo dużo miejsca, można coś z nami obok. Tu jest dużo gałek, pokręty opewnione służą do wysypywania tej wywrotki, ale chyba nie będę tego testować. Wczoraj. W 2011 roku zakończono odbudowę 70-metrowej wieży na rynku w Strzelinie. Z tarasu widokowego można podziwiać panoramę miasta, ziemi strzelińskiej oraz pobliskich wzgórz. Przy dobrej pogodzie można zauważyć Sky Tower we Wrocławiu. Z wieży mamy również bardzo dobry widok na kamieniołom, gdzie możemy zauważyć część wyrobiska i pracujące w nim maszyny. Na jednej z kondygnacji wieży prezentowana jest kolekcja minerałów pochodzących głównie z ziemi strzelińskiej i okolic. Znajdziemy tutaj wiele okazów skał i kryształów, m.in. granit z żyłą żelazową, szczotki kwarcowe, gnejsy, łupki i kryształy górskie. Ponadto w wieży znajdują się wystawy historyczne. Zwiedzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem po uprzednim uzgodnieniu terminu. Granit to bogactwo Strzelina, które jak przystało na skarb, jest wydobywane z ziemi. W mieście znajdziemy wiele obiektów, które zbudowane są z granitu, albo przynajmniej posiadają elementy, które widać gołym okiem. Najlepszymi przykładami zabytków tego typu jest kościół pod wezwaniem Podwyższenie Krzyża Świętego oraz rotunda Świętego Gotarda. Granit znajdziemy również w fundamentach wieży ratuszowej, pozostałościach dawnych murów miejskich, fontannie, pomnikach. Ponadto granitowe elementy posiada dom książąt brzeskich, nieopodal którego znajduje się dawny pręgierz. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!